Czy uwierzysz, że to w Radomiu narodziło się polskie lotnictwo? Zresztą miasto już od początków średniowiecza było niezwykle ważnym punktem na mapie. Tu zaczęła się polska demokracja szlachecka i stąd pochodzą wybitni Polacy. Radom potrafi zaskoczyć. Stoimy pośrodku chyba najspokojniejszego rynku takiego większego miasta w Polsce. Czy zatem memy o wymarłym Radomiu są prawdziwe? Mam nadzieję, że odczarujemy tę teorię i naprawdę zachęcimy Was do odwiedzenia tego miasta. A wiesz, że to w Radomiu urodziła się demokracja szlachecka? Właśnie tutaj uchwalono konstytucję Nihilnowi, w tłumaczeniu nic nowego bez zgody ogółu. Działo się to na pobliskim zamku, ale uradowani szlachcice świętowali pewno na tym rynku. To centrum miasta kazimierzowskiego, które w średniowieczu było ważnym ośrodkiem handlowym. Dzisiaj życie miejskie przeniosło się na plac Konstytucji 3 maja, a tu faktycznie jest dość spokojnie. Ale nas w to miejsce przywiodły ciekawe muzea. Jeśli przyjedziesz do Radomia kolejami mazowieckimi, to dostaniesz dużą zniżkę na bilet w tych muzeach. W praktyce są to 2 budynki, ale dostępne po zakupie jednego biletu. Oddział poświęcony historii miasta mieści się w 2 najstarszych kamienicach pamiętających XV wiek. O wdzięcznych nazwach to Domy Gąski i Esterki. Skąd wzięła się nazwa Radomia? Ano, legenda mówi, że pewien młodzieniec wędrując natrafił na piękną osadę, która go oczarowała i wypowiedział wtedy znamienne słowa: Rad dom bym tutaj wybudował. To taka romantyczna wersja. Bardziej realna mówi, że nazwa wzięła się od mężczyzny o imieniu Radomir. Jesteśmy więc w Grodzie Radoma. Tej i innych opowieści wysłuchasz w nowoczesnym i bardzo ciekawym oraz ładnie zorganizowanym Muzeum Historii Radomia. Miasto miało wiele czasu na tworzenie swoich legend i anegdot, bo początki osadnictwa datuje się na VIII wiek, choć archeologia potwierdza, że ludzie kręcili się tu nawet 8000 lat przed naszą erą. Zwiedzając muzeum widzimy wiele nowoczesnych, multimedialnych elementów. Może nam Pan trochę więcej o tym opowiedzieć? Ekspozycja Muzeum Historii Radomia łączy w sobie tradycyjną formę muzealną, czyli zabytki, właśnie z multimediami. Mnóstwo tutaj różnego rodzaju ekranów dotykowych, gier, filmów, dokumentów fotograficznych w różny sposób zanimowanych, co myślę, że sprawia, że nasze muzeum jest bardzo atrakcyjne dla ludzi w różnym przedziale wiekowym i o różnej wiedzy na temat historii Radomia. Na zasadzie pewnej sinusoidy pokazujemy wzloty i upadki naszego miasta. Myślę, że historia miasta jest na tyle ciekawa, na tyle bogata i na tyle też gdzieś podobna do historii Polski, że będzie ta wizyta dla wszystkich gości wspaniałą lekcją historii nie tylko naszego miasta, ale naszej ojczyzny. Lata dużego znaczenia Radomia przerwał feralny wiek XVII, kiedy nawiedziły go 3 nieszczęścia: zaraza, pożar i potop szwedzki. Wówczas, po wyzwoleniu miasta, stało tu jedynie 37 domów. Później miasto podniosło się z niepamięci, wydając na świat wiele znakomitych osobistości. Wśród nich znalazł się Jacek Malczewski, znakomity malarz. To on patronuje muzeum, a w najokazalszym budynku na rynku prezentuje się jego wybitne dzieła. Wchodząc do muzeum, zauważyliśmy wielki baner, że mamy rok Malczewskiego. Chciałam zapytać, z czego to wynika? To wynika z tego, że w tym roku, czyli w 2024, jest 170. rocznica urodzin Jacka Malczewskiego, wielkiego radomianina, patrona naszego muzeum. No jest to jeden z najwybitniejszych malarzy polskich, a na pewno najwybitniejszy artysta, jaki w Radomiu tworzył i z Radomiem był związany. A przy okazji mamy 4. w Polsce kolekcję jego obrazów. No i oczywiście nie może zabraknąć całego szeregu autoportretów, bo z tego słynął nasz patron. Zastanawiamy się, czy to nie taki początek selfiaków. No tak, być może gdyby wiedział, że jest taka możliwość, na pewno by ją
wykorzystywał, natomiast naprawdę namalował całe mnóstwo autoportretów. My mamy taki bardzo sławny portret, który się nazywa Autoportret z kwiatem ostu. Jest to jeden z wybitniejszych obrazów Malczewskiego, które można oglądać tutaj na stałe na salach wystawowych. Mamy bardzo interesujący na przykład portret żony Jacka Malczewskiego namalowany w 1926 roku, czyli ona już jest taką starszą kobietą i te obrazy, które były malowane później, są takie bardziej stonowane, z mniejszą ilością kolorów, ale chyba najbardziej cieszą oko te, które tutaj na tej sali, czyli te, które powstały podczas właśnie tego romansu Jacka Malczewskiego, więc 1901-1914 mniej więcej. Wtedy jest taki najbardziej kolorowy, najpiękniejszy i najbardziej fantastyczny. Najbardziej szczęśliwy okres jego Tak życia. jest, najbardziej szczęśliwy okres jego życia. Muzeum nie jest jednak przeznaczone wyłącznie dla fanów malarstwa epoki symbolizmu. Wystaw jest tutaj znacznie więcej. Cóż to za ciekawe miejsce, do którego nas Pan przyprowadził, Panie Mariuszu? Znajdujemy się w dziale przyrodniczym Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. W naszym dziale mamy tutaj kilka ekspozycji, które cieszą się ogromną popularnością, zarówno wśród naszych gości starszych, ale przede wszystkim młodszych. Prawdziwą furorę robi gabinet przyrodnika, gabinet z XIX wieku. To są jeszcze czasy, wiadomo, przedinternetowe, kiedy nie można było znaleźć sobie, wyskrobać gdzieś w internecie zdjęć ptaszków czy jakichś innych zwierząt, więc taki przyrodnik musiał zbierać eksponaty. No i tu mamy właśnie unaoczniony, jak takie kolekcje wyglądały, jak uczono się, jak badano drogi ewolucji. Mamy tutaj prawdziwe skarby, jeśli chodzi o naszą florę i faunę, ale także zwierzęta egzotyczne. No i takim absolutnym hitem ostatnich dni jest kapibara, która cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród wycieczek szkolnych, do tego stopnia, że w trakcie ostatniej Nocy Muzeów ogłosiliśmy konkurs na imię dla naszej muzealnej kapibary. Okazało się, że największą popularnością cieszyła się kapibara Barbara. I od teraz nasza kapibara nosi właśnie takie imię. W okolicach Radomia, a nawet w samym Radomiu mamy znaleziska nawet z okresu paleontologii. Mamy tutaj skamieliny z okresu dinozaurów. Z takich ciekawostek jeszcze, które warto zobaczyć, to jest seria dioram pokazujących najciekawsze parki narodowe, które na terenie Polski funkcjonują. No i tu ozdobą tej sali jest żubr popiwek, potężne zwierzę, które robi ogromne wrażenie. Wszyscy wiedzą, że żubr to jest duże, silne zwierzę, ale jak się stanie oko w oko z takim żubrem, to dopiero widać majestat i potęgę tego zwierzęcia. Zrobił spore wrażenie na Amelce, tak samo jak wystawa Strach ma wielkie oczy, przedstawiająca dawne wierzenia ludowe, które nie zawsze były przyjazne i milusińskie. Warsztaty, które się tutaj z dziećmi odbywają, mają na celu przez opowiadania i zabawę oswajanie ze strachem, który przecież w życiu każdego z nas czasem gości. Po zwiedzaniu muzeów chcieliśmy odpocząć i skryliśmy się w Lisiej Norze, gdzie, mamy nadzieję, dobrze zjemy. Ja mam lisie tenę, a jesteśmy na Placu Konstytucji 3 Maja, o którym właśnie wspominałam, że to tutaj przeniosło się życie miasta. No i właśnie to jest jeden z dowodów na to. Tutaj widać, że miasto żyje i ma się dobrze. Niejednokrotnie spacerowaliśmy ulicami Rwańską i Żeromskiego. To kilometrowy, przyjemny deptak. Radom niewiele ucierpiał podczas II wojny światowej i dzięki temu oko cieszą stylowe kamienice, wznoszące się po przeciwległych stronach. Brakuje im nieco odświeżenia, ale urzekły nas za to kute balkony wystające z ich ścian. Klimat tego miejsca przypadł nam do gustu. Najciekawszą świątynią w mieście jest klasztor Bernardynów. To jeden z najstarszych klasztorów w Polsce, datowany na XV wiek. Budowali go sami zakonnicy, tworząc nawet cegły, które później utworzyły te wiekowe mury. Koniecznie zajrzyjcie do kaplicy, do której wchodzi się po prawej stronie prezbiterium. Kiedyś była to zakrystia. Dziś czarują tu zabytkowe stalle, sięgające początku XVI wieku. Polichromie, choć wzorowane na XVII-wiecznych, są z XX stulecia.
Król Kazimierz Wielki założył nowy Radom, któremu nadał prawa miejskie. Wystawił wówczas okazały zamek, który niestety w tej formie nie przetrwał do czasów obecnych. Wtedy też otoczył miasto murami miejskimi, które również zachowały się w szczątkowej formie. Dziś zamek to Dom Wielki, który stanowi plebanię pobliskiego kościoła gotyckiego. Zamek dziś nie zaprasza do zwiedzania, ale są plany, choć bliżej nieokreślone, na jego odbudowę. Trzymamy kciuki. Tymczasem w klimatycznym i pięknym hotelu o nazwie Nihil Novi regenerujemy siły w niezwykłym apartamencie z wolno stojącą wanną i z pięknym widokiem na spokojny radomski rynek. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że Nowy Radom otrzymał prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego? Wcześniej to właśnie tutaj stała najstarsza osada, dzisiaj nazywana Grodziskiem Piotrówka, a to dlatego, że stał tutaj kościół świętego Piotra. Do dzisiaj się nie zachował, a za mną widoczny jest najstarszy zachowany kościółek w Radomiu. Grodzisko niestety nie jest zagospodarowane. Wiślica pokazała, jak można ciekawie wykorzystać taki wczesnopiastowski zabytek. Może z pomysłu skorzystają i radomianie. Z pewnością wykorzystali potencjał innego niszczejącego obiektu. Epoka industrializacji niekoniecznie przysłużyła się urodzie naszych miast. Znamy to dobrze, bo jesteśmy z Górnego Śląska. Na szczęście wiele poprzemysłowych obiektów znajduje teraz drugie życie. Tak też stało się z zabytkową elektrownią, z którą związany jest wybitny polski reżyser. Pomysłem i pomysłodawcą wybudowania czy umiejscowienia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej w tym miejscu jest Andrzej Wajda, który podarowywał w międzyczasie dzieła do Muzeum Sztuki Współczesnej, które było na tamten czas oddziałem Muzeum Jacka Malczewskiego. Przez ten czas zebrało się ponad 4,5 tysiąca dzieł. Te dzieła już jakby nie mieściły się w tamtych przestrzeniach, więc szukał czegoś godnego dla tej kolekcji. No i trafił akurat na ten obiekt. Kaja Koziarska, radomianka, która pisała pracę dyplomową na ASP w Warszawie, wskazała to miejsce jako element adaptacji dla potrzeb, czy na instytucje kultury dla potrzeb młodzieży. Wajda trafił, nie wiem, zbieg okoliczności, trafił na tą pracę, dowiedział się o tym. Powstało tutaj 8 sal wystawowych różnej wielkości. Jest kino studyjne na 120 miejsc, biblioteka, medioteka, sala dydaktyczna czy edukacyjna dla młodzieży, jak również jest magazyn właśnie na to, co Andrzej Wajda wymyślił, czyli te 4,5 tysiąca dzieł są u nas w magazynie. Magazyn ma ponad 700 m². My żeśmy to ściągnęli, te wszystkie prace są tu u nas i są w jakichś tam cyklach prezentowane na różnych wystawach w różnym układzie. No i zostało to wykorzystane, odrestaurowane został piec. No i teraz cieszy wszystkich, którzy tu przychodzą, bo jest to element taki, który robi wrażenie mimo wszystko. Jak najbardziej. Wspaniały pomysł. Cieszymy się, to kolejny przykład w Polsce, gdzie stare łączy się z nowym, gdzie historyczny, zacny obiekt poprzemysłowy jest wykorzystany na centrum dla mieszkańców i turystów. Kolejne piękne miejsce spotkań. Dziękujemy ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Organizowane są tu głównie wystawy czasowe. My trafiliśmy na pracę Rajmunda Ziemskiego, innego znakomitego malarza pochodzącego z Radomia. Pamiętacie, jak Malczewski przelewał na płótno swoje miłosne uczucia za pomocą barw? Podobnie czynił Ziemski, jednak wojenne doświadczenia skłoniły go do bardziej ponurych form. Jako dziecko w czasie wojny ukrywał się w piwnicy, gdzie tylko przez okienko obserwował świat, który ogarniały czerń i czerwień. Jego prace są bardzo przejmujące i daje się to tutaj odczuć. My tymczasem uciekamy do miejsca, którego zdecydowanie nie powinieneś ominąć. W ramach akcji Koleją do Kultury niedawno pokazywaliśmy Wam uroczy skansen w Sierpcu, gdzie specjalnie dla nas włączyli wiatrak. Zapraszamy Was do filmu z tego miejsca, a dzisiaj znowu zwiedzamy
klimatyczne muzeum na świeżym powietrzu, gdzie zobaczysz 80 zabytków tradycyjnej drewnianej zabudowy ziemi radomskiej, ale tutaj już spoiler, dzisiaj nie będą tylko tematy etno. Skansen zapewni Ci spacer nawet przez kilka godzin wśród tradycyjnej drewnianej zabudowy i pięknej przyrody, w szczególności o tej porze roku. W jakiej chałupie się znajdujemy? To jest taka, moim zdaniem, jedna z najciekawszych chałup, które tutaj mamy i tutaj chałupa Skłonówka z 1825 roku, czyli jest bardzo stara. W całym muzeum mamy 6 zagród, które na przestrzeni lat pokazują, jak zmieniała się polska wieś od końca XIX wieku przez wiek XX do najnowszej zagrody, którą mamy z Alojzowa z lat 60. XX wieku. Fantastycznie. A na jakie aktywności mogą liczyć tutaj czy dzieci, dorośli i generalnie turyści? Najwięcej atrakcji dzieje się w okresie letnim. Wtedy najlepsza pogoda jest, dlatego można przyjeżdżać tutaj na wydarzenia plenerowe. Średnio co 2 tygodnie taka duża impreza, ale mamy też tutaj kulturę wyższą, więc dla kogoś, komu wieś nie wystarcza, dwór nie wystarcza, mamy koncerty. W tym roku 6. spotkania z muzyką wielu kultur, więc zapraszam. Wspaniale, faktycznie oferta bardzo bogata. Dziękujemy za rozmowę, a Was zapraszamy tutaj, bo jak widać warto przyjechać. Tym bardziej, jeżeli jesteś fanem lotnictwa. Podobno z tym miejscem wiąże się fajna ciekawostka. Tak jest, to obiekt z Pieczysk, zaaranżowany na dwór z połowy XIX wieku, należący do rodziny Tańskich. I właśnie w takim dworze w roku 1862 przyszedł na świat wybitny rysownik, malarz, ale z pasji przede wszystkim konstruktor statków powietrznych, Czesław Tański. Człowiek, który przez całe swoje życie dążył do tego, by wzbić się w powietrze i dlatego budował lotnie. Zresztą prawdopodobnie to on jest autorem nazwy lotnia. A lotnie, motolotnie, paralotnie i szybowce, które dzisiaj oglądamy nad naszymi głowami niemal każdego dnia, zapoczątkował właśnie Czesław Tański, konstruując obiekt, który zrekonstruowaliśmy i dziś udostępniamy w Stodole Zgrójca. Super, bardzo chętnie idziemy zobaczyć to. Chodźmy. Lecz zanim tam dojdziemy, to zatrzymajmy się na chwilę w hali, gdzie są ciągniki SAM, czyli samodzielnie skonstruowane przez pomysłowych rolników. Trend ten rozpoczął się zaraz po II wojnie światowej, gdy przerabiano porzucone pojazdy wojskowe. Czemu by ich nie wykorzystać? Czy i tobie przypomina to minionka? Wracając jednak do dumnego wyczynu naszego znakomitego konstruktora, oddam głos Przemysławowi Bednarczykowi. W tym wyjątkowym obiekcie w Stodole Zgrójca mamy wyjątkową kolekcję. Oprócz wozów, powozów, pojazdów, jakie przemierzały nasze drogi i bezdroża w minionych wiekach, mamy także znakomitą kolekcję statków powietrznych, łącznie z repliką lotni Czesława Tańskiego. Taką lotnię Czesław Tański wybudował w roku 1894 i wtedy ustanowił pierwszy polski rekord przelotu nad ziemią. Wynosił on tylko 20 metrów, ale niewątpliwie zapisał się w księdze rekordów. Oprócz lotni Tańskiego w naszej stodole znajdują się także znakomite modele samolotów polskiej konstrukcji wyprodukowanych przed II wojną światową, jak chociażby RWD-8, PZL P-11C, ale także samolotów rodzimej konstrukcji, które powstały po II wojnie światowej. A takim najbardziej reprezentacyjnym samolotem, który latał nad naszym radomskim niebem z racji obecności tu lotniska wojskowego, jest samolot TS-11 Iskra. Stworzony, zaprojektowany przez radomianina Tadeusza Sołtyka. Postać tego konstruktora także związana jest z naszym muzeum, ponieważ oprócz dworu, w którym urodził się Czesław Tański, mamy także dwór z Brzeziec, w którym
czasie II wojny światowej ukrywał się Tadeusz Sołtyk, twórca tej znakomitej podniebnej konstrukcji. Jak widać, związki Radomia z lotnictwem to znacznie więcej niż popularne lotnisko. Po więcej wojennych ciekawostek odeślę do ciekawego filmu i kanału Przemysława. Czy udało nam się przekonać Ciebie do wizyty w Radomiu? Koniecznie zostaw łapkę w górę. Pozdrawiamy.